Cześć, ja mam na imię Aneta. Cześć, ja jestem Marcin. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak wygląda podróż samochodem elektrycznym. Wiele osób nas pytało, czy spędzamy dużo czasu na ładowarce, ile to kosztuje i czy nie jest uciążliwe. Przed nami 1400 km z Warszawy do Bazylei. Pokażemy Wam, gdzie się zatrzymujemy, jakie są ładowarki, jak wygląda ładowanie, ile to kosztuje, ile to trwa i sami musicie ocenić, czy jest to coś dla Was. Jest godzina 8:27, wyruszamy z Warszawy. Mamy 80% prądu w akumulatorze. Kasujemy licznik. I ruszamy. Pierwszy przystanek przed nami to Lućmierz koło Łodzi, gdzie będziemy się ładowali na superchargerze. Ponieważ tych stacji ładowania w Polsce jest nie za dużo, trudno jest to lepiej zoptymalizować. Będziemy tam nadal mieli 49% prądu w akumulatorze i powinniśmy tam być za mniej więcej godzinę. Co robimy w trakcie jazdy? Na przykład teraz podróż umila nam słuchanie podcastu Łukasza, który zorganizował nasz wyjazd na Wyspy Owcze. Właśnie wczoraj wróciliśmy, było fantastycznie. A relacja jest albo już będzie na kanale. Dojechaliśmy na pierwszy postój i jesteśmy w Lućmierzu pod Łodzią na superchargerze. W Polsce tych superchargerów jest jak na lekarstwo. Da się w miarę komfortowo przejechać przez Polskę, ale trudno jest zoptymalizować tę podróż. Mamy 50% prądu w akumulatorze. Ładujemy się do 80 i ruszamy dalej. A generalnie powinno się jeździć tak pomiędzy kilkanaście a 80%, żeby bateria wytrzymała jak najdłużej. Oczywiście raz na jakiś czas można baterię doładować do 100%. Kilowat energii na polskim superchargerze kosztuje złoty 65 zł. Do tej pory spalanie mamy 17,8 Wh na kilometr. Za chwilkę policzę Wam, pokażę na ekranie, ile to wychodzi przy 100 km przejechanego dystansu. Kolejny przystanek to Kostomłody pod Wrocławiem, do którego mamy 273 km, więc doładowaliśmy się do 69% i ruszamy dalej. Sesja kosztowała 20 zł i trwała chyba jakieś 10 minut. Jedziemy. Zmiana planów, jesteśmy w kątach wrocławskich, ponieważ supercharger w Kostomłodach ma najgorsze opinie i nic dziwnego, ponieważ Są tam tylko 4 stanowiska i zgodnie z nawigacją jedzie 7 samochodów. Na szczęście bardzo niedaleko, dosłownie kilka kilometrów bliżej Wrocławia jest Greenway. Ta sama prędkość, 150. Wprawdzie trochę drożej, ale stanowiska były dostępne, właśnie pan Tesla przed nami odjeżdżał, więc idziemy na chwilę na stację, może jakąś kawę, pewnie coś zjemy, bo pokazuje, że do limitu mamy pół godziny. a nasze podróże autem to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, a również poznawanie nowej okolicy i doświadczanie czegoś nowego. I teraz przed nami jest pralkomat. Jest to bardzo ciekawe, idziemy zobaczyć, co to jest. Pralkomat. Pierwszy widzę taką usługę. Pranie kosztuje 2 dychy i suszarkę za dychę. Doładowaliśmy się do 80% i ruszamy przez Niemcy. Dzisiejszy plan jest taki, że chcemy dojechać pewnie do Norymbergi. Tam mamy hotel upatrzony, w którym będziemy chcieli zostać na noc. Przed nami jeszcze jedno ładowanie w Nossyn w Niemczech. Tak jak już wcześniej wspomniałam, w podróży staramy się eksplorować nowe otoczenie, jak i również zawsze wypełniamy sobie wolny czas, na przykład na zjedzenie śniadania w pięknym miejscu. Możemy też pograć, posprzątać samochód lub zrobić lekcję na Duolingo z niemieckiego. Dojechaliśmy na kolejną ładowarkę, zostało nam 21% baterii. Tesla trochę gorzej sobie radzi z przewidywaniem na autostradach i trzeba o tym pamiętać, mieć troszkę więcej zapasu. Ładujemy się, tutaj do dyspozycji mamy ładowarki 250 kW, więc powinno być dosyć szybko i ruszamy dalej.
W Niemczech na superchargerach opłaty są podobne. 1 kWh kosztuje 0,40 euro. My idziemy teraz na stację benzynową do toalety, a w Niemczech toalety na stacjach benzynowych są płatne i zwykle trzeba mieć ze sobą monety. No dobra, ładowanie zakończone, mamy 80% prądu. Odpinamy auto i jedziemy bezpośrednio do Norymbergi na nocleg. Dojechaliśmy do Norymbergi, jesteśmy w hotelu, którego nazwę podamy Wam w opisie. Udało nam się doturlać na resztkach, zostało parę procent baterii, ale okazuje się, że w cenie hotelu mamy darmową ładowarkę. Zaraz Wam pokażę. Ładowarka wprawdzie nie jest jakaś specjalnie szybka, bo to jest 11, no ale i tak zostawiamy samochód na noc, więc w sumie mamy jedno ładowanie mniej. Więc Tesla się ładuje, a my idziemy na metro, żeby dostać się do centrum miasta. No dobrze, to czas na krótkie podsumowanie dnia. Przejechaliśmy 955 km ze średnim spalaniem 16 kW, zużyliśmy 155 Wh i mieliśmy 3 postoje. Jutro zostało nam do pokonania chyba jakieś 500 km. Do jutra. Dzień dobry, przed nami ostatni dzień podróży. Odłączamy się od hotelowego ładowania. A nie klikniesz? Przed nami 500 km przez Fryburg do Bazylei. Wyruszamy spod hotelu. Po raz pierwszy mamy w akumulatorze 100%. Do przejechania mamy 440 km i według estymacji auta powinniśmy dojechać z 5% bez żadnego ładowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo czasami te estymacje troszkę mogą się różnić. Na razie ruszamy, zobaczymy, jak będzie. Dojechaliśmy do końca naszej podróży. Dzisiaj zrobiliśmy od ostatniego ładowania 450 km ze średnim zużyciem 14 kW na 100 km, co jest super mało. Zostało nam jeszcze energii na jakieś pewnie 60 km, czyli całkowity zasięg od 100% do zera to byłoby jakieś 510. Auto się ładuje, za chwilkę pokażę Wam podsumowanie całej trasy, ile razy ładowaliśmy i ile nas to wszystko kosztowało.